Zadzwońcie za 10 minut, koleżanko Raczyk. Tak, ja tu ściągnę Buszyskiego, to się z nim umówić. Dobra? Cześć. Przedzwonił? A, zupełnie nieźle. Ściągnij mi tu Buszewskiego. Taki chudy, wysoki, wygląda na długodystansowca. A gdzie on może być? Mój drogi, dostałeś tu pracę. Możesz trenować, ale ja za ciebie pracować nie będę. Jasne? Jasne, szefie. No to startuj po Buszewskiego i ma tu być za 5 minut. Panie Buszewski, jest pan tam? Nie! A o co chodzi? Szef kazał, żeby pan przyszedł, ale już. Zawsze ci powtarzam, że utrzymanie sprawności fizycznej... Tak, podobno mnie wzywałeś. A tak, zrobisz zdjęcia do reportażu Raczyk. Do czego? Nie czego, tylko kogo. Barbara Raczyk, to jest taka nowa siła w naszej reprezentacji. Dałem jej na próbę napisanie reportażu o kobietach pracujących. Słucham. Możesz łączyć. Tak, Gawlikowski. Jest. Buszewski, oddaję mu słuchawkę. Słucham, Buszewski. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że to właśnie pan będzie robił zdjęcia. To dla mnie wielki zaszczyt. Wie pan, chciałabym problem kobiety pracującej ująć jak najbardziej wszechstronnie. Tak? Tak, słucham. Zależy mi bardzo na szczerych wypowiedziach, tak jak to tylko koleżanka koleżance może powiedzieć. Dlatego występuję tu jako pracownica i tylko w kadrach wiedzą, że jestem z prasy. Aha, to znaczy, że ma pani nie dekonspirować. A teraz, żeby mnie pan poznał, ustalmy hasło. Jak pan będzie koło mnie przechodził, ja powiem do koleżanki, podaj balony. Rozumie pan? Podaj balony. Tak, rozumiem. Podaj balony. Co takiego? A jak pani wygląda? Jak wyglądam? Aha, rozumiem. No, ciemne włosy. Nos? Taki, zwyczajny. Aha, zapomniałam powiedzieć, że pracuję przy montażu lamp. No, muszę już kończyć. Mogę poczekać. Do zobaczenia. Halo! 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 No co? Robi wrażenie rzeczowej. Tak. Wiesz, że ona tam udaje robotnicę? Jasne, bardzo dobry pomysł. Dałby się redakcyjny wóz, co? No przecież to niedaleko. Zimno dzisiaj. Jak nie na długo, to możesz brać. Zaraz ci załatwię przypustkę. Buszewski z redakcji Echa. A pan w jakiej sprawie? Z redakcji Echa powinna być przepustka. Nazwisko. Buszewski. Jak? Buszewski. Dowód proszę. Imię. Jan. Rok urodzenia niepotrzebny? Nie ma rubryki, widać niepotrzebny.
Proszę pana, gdzie tu montują lampy? Jakie? No, lampy. Oświetleniówki na P3, tęciówki na Z6, a radiowe na P4. A więcej nie ma? A pan właściwie w jakiej sprawie? Ona nie lubi się fotografować. Niech pan przyjdzie do nas. Poznałem takiego jednego pod Pałacem Kultury. Cały dzień robił zdjęcia, brał zaliczki, a potem się okazało, że kliszy nie było. Ależ proszę pani, ja nie jestem spod Pałacu Kultury, jestem z redakcji Echa. Podaj balony! Podaj balony! Proszę pana, Vous désirez, mademoiselle? patrz jak ta nowa leci na zagraniczniaka. O, pardon. Mais vous êtes tout excusée, mademoiselle. Czegoś się tak darła? Panie Raczyk, pani pobierze te trzonki z magazynu na limit. No a jak pani godzi pracę z obowiązkami domowymi? No, u nas jest podział obowiązków. Mój mąż bardzo mi pomaga. Gotować bardzo dobrze potrafi, na przykład z razy. Wczoraj ugotował gołąbki, no ale niedobre były. Ale jeszcze się nauczy. Chyba nieprędko wyjdę za mąż. Mam nawet dosyć duże powodzenie. Ale co spotkam jakiegoś chłopca, to tak tylko o jednym myśli. Chciałabym jak najdłużej pracować na stanowisku. Chociaż niedługo będą lata emerytalne. Nie wyobrażam sobie, jak to będzie, jak pójdę na emeryturę. Braci straciłam w obozie koncentracyjnym. A czy to sprawiedliwe, żeby kobieta mając 60 lat musiała iść na emeryturę? Muszę wszystko sama robić w domu. Bo mój mąż jak wraca z pracy, to się rozwali na tapczanie i czyta gazetę, albo idzie do znajomych oglądać telewizję, bo mówi, że się musi rozwijać kulturalnie. Pracuję tu już kilka lat. Oczywiście nie tylko dlatego, żeby zarobić. Chociaż wie pan, pieniądze zawsze się w domu przydadzą. Po prostu chcę być kimś, mieć zawód. Musiałam przyjść do pracy, bo jestem sama z dzieckiem. On nie chciał nic o dziecku słyszeć. Powiedział, że powinnam uważać. Ja go o alimenty nie będę skarżyła. Sama wychowam dziecko. Podaj balony! Nareszcie panią znalazłem! Przepraszam. Chciałam powiedzieć, że właśnie szukałem takiej twarzy jak pani. A co pan znalazł takiego w mojej twarzy? No... nos. Pan taki zwyczajny. Właśnie taki jak myślałem. Więc myślę, że pani będzie zadowolona z moich zdjęć. Gdyby pani chciała jakieś inne, to bardzo proszę. Na inne to teraz za zimno. A, tak, rzeczywiście. Za zimno. Więc jak się umówimy, zdjęcie będę miał gotowe po południu. Pan szybki. Po prostu trochę doświadczenia. O, Może najlepiej w redakcji, wieczorem nikt nam nie będzie przeszkadzał. a jak przeszkodzi? No przecież nie musi pani pokazywać tych zdjęć, póki pani nie wybierze. Może o 7:00? A może lepiej u mnie?
Byli może jacyś goście? Zagranicznych nie było. Był tylko jakiś dziennikarz krajowy, robił zdjęcia. Zecha? Zecha? I co? Nic, robił zdjęcia, porozmawiał. Bardzo sympatyczny facet. Taki życiowy. I co? Nic, poszedł. Proszę. A jak pani godzi pracę z obowiązkami domowymi? Jakoś to idzie. Jak popracujesz dłużej, to nie będziesz pytać o takie rzeczy. A czy to ważne? Co ta nowa tak się wypytuje? Proszę. Do której masz dyżur? Słuchaj, ja wychodzę. Jak było coś do mnie, to jestem pod tym adresem. Słuchaj, czy nie wiesz... nie wiesz. Strzelaj, strzelaj. Część lampy jarzeniowej na 5 liter, ale nie anoda. Jako pierwsza litera B. Balon, kochasiu. Balon. B, A, L... Balon, jasne. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest pan świetnym, znakomitym fotoreporterem i że współpraca ze mną nie jest dla pana atrakcją. Ale po pierwsze, mógł pan sobie zadać trochę trudu, żeby mnie odszukać i chociaż się przywitać. A po drugie, skoro ja pana proszę, bardzo proszę o zrobienie. Jest pan na pewno znakomitym fotoreporterem. Redakcja Echa? Czy mogłabym mówić z panem Buszewskim? Chwileczkę. Fernandel! Fernandel! Wymarły owad. Pastorzy dinozaura na 5 liter. Stary, nie mam czasu. Śpieszę się, zadzwonię. Cześć! Halo? Niestety, proszę pani, wyszedł. Tak. Ale... zostawił adres. Tak. Dziękuję. Pani nie zapomni wpisać rozmowy, bo ja ciągle dokładam do tego telefonu. O, bardzo ładne mieszkanie. Z fabryki dostałam. Co to jest? Zdjęcia. To pan rzeczywiście zrobił? Przecież powiedziałem, że będą gotowe. Jak oddałam ostatni raz do fotografa, to prawie tydzień czekałam. W redakcji musi być wszystko gotowe na wczoraj. Przyzwyczai się pani. Pan jest rzeczywiście szybki. Koledzy w redakcji nazywają mnie Szybki Jaś. Koleżanki też? Też. To które zdjęcia pani wybiera? Napije się pan kawy? No, nie chciał pani robić kłopotu. Co tam?
Widzę, że pani zaczyna od materiałów źródłowych. A, dorabiam trochę przepisywaniem. Zawsze się człowiek czegoś nauczy. Z analizy elementogodzin wynika, że wskaźnik mógłby dalej wzrastać, gdyby nie niepokojące wypaczenia rytmu wzrostu. To oczywiście ściśle tajne. O, przepraszam. Dzień dobry pani. W redakcji powiedziano mi, że tutaj jest pan Buszewski. Chciałam się z nim zobaczyć. Jest. Może się pani rozbierze? Ja tylko na chwilę. Pan Buszewski? Tak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Moje nazwisko Raczyk. Barbara Raczyk. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że jest pan znakomitym fotoreporterem, że współpraca ze mną nie jest dla pana atrakcją. Ale po pierwsze, mógł pan sobie zadać trochę trudu, żeby mnie odszukać i chociaż się przywitać. A po drugie, kiedy pana proszę, bardzo proszę, jeśli pan... Zresztą ma pan rację. Właściwie to wszystko jest bez sensu. Ciągle pan taki szybki? Ja bardzo przepraszam. Mnie żadne przeprosiny niepotrzebne. I po co ta cała komedia z przedstawianiem? Pan Buszewski, pani Raczyk? Jak pan ma jej dosyć, to pana rzecz. Mnie proszę w to nie mieszać. Wielowarsztatowie, co? Chciałem panią przeprosić, to moja wina. Myślałem, że tamta dziewczyna to pani. Trzeba było powiedzieć, że pani nosi okulary. Nie, ja nie dlatego. Wygłupiłam się z tą wizytą. Nie, skądże. Reportaż mam napisany. Gratuluję. Bardzo niedobry. Kefir, proszę. Miały być wypowiedzi kobiet takie szczere od serca, ale w ogóle nie chciały ze mną rozmawiać. Pomidorowa? Widocznie za krótko tam pracowałam. Naczelny wyraźnie mówił, że oczekuje reportażu, który znokautuje czytelników. Chyba pan rozumie, że po takim czymś nie ma w ogóle mowy o pracy u was. Czy mogłabym mimo to prosić pana o przysługę? Oczywiście, bardzo proszę. Chciałam wyjechać na parę dni do rodziny. Proszę to doręczyć naczelnemu. Bardzo przepraszam, że pan się trudził ze zdjęciami. Zresztą na pewno ktoś inny napisze lepiej, to się jeszcze przydadzą. Do widzenia. Mleczna z ryżem? No, chwileczkę. Jeszcze nie skończyłem. A, miałem rację, że zdolna dziewczyna, co? Bardzo zdolna i taka energiczna. Szkoda tylko... Widzisz, szkoda, że brak tu jakichś wystrzałowych wypowiedzi kobiet z fabryki. A przecież mówiliśmy z nią o tym. Co? No gdzie? No, pokaż. O! Są tutaj. Widzisz, wypadły. No niezłe. Dobre. To będzie knockout. Ale to przecież twój charakter pisma. No, bo nie zdążyła napisać przed wyjazdem i mnie podyktowała. Co za wyjazd? To już opinia naczelnego redaktora ją nie interesuje?
Owszem, interesuje. Bardzo interesuje, ale... Co ale? Musiałem wyjechać do rodziny. Ktoś zachorował z rodziny. Bardzo ciężko zachorował. Życie. Proszę. Pani Raczyk do szefa. Proszę ci. Witamy, witamy. Prosimy bardzo. Serdecznie współczuję. Mam nadzieję, że choroba w rodzinie została zlikwidowana. Zlikwidowana. No to świetnie. Pani Barbaro, czuję się w obowiązku powiedzieć, że reportaż pani wywołał jak najżywszy oddźwięk wśród szerokich rzesz społeczeństwa i utwierdził dobre imię naszego pisma. Co? Nie, nic, dobrze powiedziane. Z rana urywały się telefony. Dzwoniły różne zakłady, żeby przysłać panią na reportaż. A wszystkim szczególnie przypadły do gustu te znakomite wypowiedzi. Właśnie. Właśnie wypowiedzi. Dobra robota. Czuję się prawdziwy sportowy duch. Gratuluję. Panie redaktorze, ja muszę wyjaśnić. Ale nie zabierajmy czasu szefowi. Wyjaśnimy sobie wszystko później. A zaraz któreś z tych zgłoszeń przygotuję dla pani. To pan uzupełnił mój reportaż? Widzi pani... Tak czy nie? Właściwie tak. Dziękuję za szczerość. Ale nie chciałbym, żeby pani mnie źle zrozumiała. Kiedy byłem tam w fabryce, rozmawiałem trochę z kobietami. Ale to ja miałam napisać, nie pan. Przecież nikt o tym nie wie. Nie potrzebuję pomocy ani pańskiej, ani niczyjej. Przecież pani reportaż jest naprawdę interesujący i bez tych wypowiedzi. Jestem pewien, że pani przekazałaby te rozmowy znacznie lepiej ode mnie, gdyby nie to, że niepotrzebnie... Co niepotrzebnie? Hasło. Ta konspiracja. Widzi pani, ludzie mają zaufanie do nas, do prasy. Przychodzą do nas ze swoimi kłopotami i są pewni, że im pomożemy. To wielka odpowiedzialność, ale i wielki zaszczyt. Co? Nie, nic. Dobrze powiedziałam. I to tak wyszło, jakby się pani wstydziła, że jest pani dziennikarzem. Jeszcze nie jestem. A, tu przecież nie chodzi o legitymację. Zresztą będzie ją pani miała, szef już kazał załatwić. Naprawdę? A ja nie mam fotografii. O, jeśli chodzi o robienie zdjęć, to raczej mój zawód. Pani Basiu, może wypijemy kawę pokoju? Musi pani poznać wszystkie działy redakcyjne, a ten jest bardzo ważny. Jak zwykle kawa i ptyś. 2 kawki i 2 ptysie. A dlaczego nie mogłaś... Przepraszam. Nie szkodzi, chyba będziemy jeszcze współpracować. Barbara? Jan. Pani Raczyk, szef kazał, żeby pani przyszła za 10 minut. Zaraz przyjdę. A nie widziała pani przypadkiem Buszewskiego? Taki wysoki, chudy, bo szef kazał go też zawołać. Nie widziałeś Buszewskiego? Zaraz go znajdę. Przecież ten cymbał widział mnie dziesiątki razy. Skąd wy się znacie? Raz go widziałam, jak byłam u naczelnego, a drugi raz dzisiaj. Ale ja jestem kobietą. Nie pomyślałam o tym.
Słucham, o co chodzi? Pan mnie wzywał? Ja? A, tak, tak. Zastąpi pani jutro kolegę Karucha, który udaje się ze mną na zjazd korespondentów wiejskich. Nie wiem, czy potrafię. No, przecież dyżur w redakcji to prosta konkurencja. Aha, mam do pani prośbę. Słucham. Żeby pani łaskawie dopilnowała ostatniej strony. Chodzi mi o sport, bo mnie nie będzie w poniedziałek. I gdyby pani była tak uprzejma i zapisała na moim magnetofonie wszystkie niedzielne wyniki zawodów, dobrze? Dobrze? Oczywiście mogę. Sekretarz pani pokaże, jak się go obsługuje. No i co pani sądzi? Kto wygra jutro? Gwardia Wybrzeże czy Warszawa, Warszawa. Ja też tak myślę. Liczę na jakieś 14-6, a pani? A co to za dyscyplina? No boks, no jakżeż można tego nie wiedzieć? No boks oczywiście. Myślę, że wygramy na pewno. Myślę nawet, że 16-6 albo 18-6. Tak. No dziękuję, życzę pani powodzenia na dyżurze. Marysiu, coś z wody na szosie na 6 liter. Coś z wody na szosie, panowie, na 6 liter. Coś z wody na szosie na... Cześć, stary! Cześć. Serwus, Janek. Serwus. Coś z wody na szosie na 6 liter, słuchaj. Kałuża. A jest? Syrena. Syrena! No. Cześć, stary! Cześć, stary. Cześć. Do widzenia, panie Janku. Do widzenia, pani. Cześć, stary! Cześć, stary. Nie idziesz jeszcze? Nie, mam bardzo ważną pracę. Muszę skończyć przed 6. Chcesz, pomogę ci. Będzie szybciej i wyjdziemy razem. Ale nie, dziękuję ci, dam sobie radę. Sam. Czuję, że cię stary urządził. To skandal, żeby komuś zarywać sobotni wieczór. Ludzie, fakty, cyfry, co? Tak, tylko tak. Pokaż no, w co cię wrobił. Cóż to za pilne sprawy. Nie, tam. A, tajemnica. Żadna tajemnica. Przepraszam, nie wiedziałam, że masz przede mną tajemnicę. Ja przed tobą nigdy niczego nie ukrywam. No, Co? powiedz mi wreszcie, o co chodzi. Chyba nie o tę aferę na wyścigach konnych. Ale nie ma żadnej afery na wyścigach konnych. Więc mi nie powiesz? Dobrze, nie przeszkadzam. Dobranoc. Ale Basiu, poczekaj, zaraz ci powiem, tylko musisz mi obiecać, że się nie będziesz śmiała. Słowo dziennikarskie. No więc ja postanowiłem raz zagrać. Grasz na wyścigach? Ale na jakich wyścigach? Co ty ciągle z tymi wyścigami? Po prostu jest już bardzo późno. O 6 zamykają kiosk, a ja muszę zdążyć Powiedz mi wreszcie, o co chodzi. Dobrze, powiem. Ale pamiętaj, chodzi o kupon totolotka. No, obiecała się nie śmiać. Po prostu postanowiłem raz zagrać. Bo potrzebuję pieniędzy. Każdy potrzebuje pieniędzy. A ja mam do tego bardzo ważne plany życiowe, o których chciałem ci jeszcze na razie nie mówić, ale skoro już się dowiedziałaś, to nie widzę powodu do dalszego ukrywania. Otóż ja postanowiłem... Dobrze, ale co ja mam do tego? No, mówiłem, mnie jest brak koncepcji cyfrowej. Więc mogłabyś mi pomóc. Podaj mi szybko 6 liczb. Od 1 do 49. Po pierwsze, nie uznaję żadnych gier liczbowych. Po drugie, uważam je za szkodliwe. Z punktu widzenia społecznego, socjologicznego i psychologicznego. Po trzecie, nie mam czasu na takie głupstwa, bo muszę zaraz oddać pończochy do załapania oczek. A po czwarte, 8 i 10 przyrzekłam sobie nigdy nie przykładać ręki do tego rodzaju idiotycznych zabaw. Skończyłam. Ja też bardzo dziękuję. Możemy już iść do domu. Tak szybko zrezygnowałeś z totolotka? Skąd znowu? Przeciwnie, właśnie podałaś mi znakomitą koncepcję liczbową. Ja? Tak, powiedziałaś po pierwsze, po drugie, po trzecie, czyli 1, 2, 3, 4, Doprawdy 8 i śmiać mi 10. się chce, że dorosły A człowiek. obiecałaś się nie śmiać, tak? Obiecałaś czy nie obiecałaś? No więc. Rzeczywiście. Może mi podasz moje palto?
Czy pani jest ostatnia? Nie, ja nie stoję w kolejce. Dziękuję. Prawda? Wszystkiego najlepszego, polecam się. Panie, imię i nazwisko. Aha. Tak, trzeba wypisać, widzi pan tutaj imię i nazwisko, bo jak pan zgubi kupon, a padnie wygrana, no to co, proszę pana, będzie kłopot. Chyba że chce pan, żeby kupon był na okaziciela. Nie, dla żadnego okaziciela, proszę pana. Na mnie ma być. No słusznie, słusznie. Widzi pan, dlatego trzeba dokładnie wypisać, o, znakomicie, imię, nazwisko, adres, bardzo dobrze. Żeby nikt inny na wypadek zgubienia kuponu nie mógł wziąć za pana pieniędzy. Moich pieniędzy, nie zaczekanie. A co? Rzeczywiście, a to resztę pan skreślił bardzo dobrze. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, do widzenia. Proszę. Proszę, to następny. Co robisz dziś wieczorem? Siedzę w domu, pracuję. Pomyślałem, że może gdzieś się umówimy. Nie, nie mogę, muszę skończyć artykuł. A jutro? Jutro mam dyżur w redakcji. A jadę na polowanie, myślałem, że pojedziesz ze mną. Nie, niestety nie mogę. O, weź to na szczęście. Paczkę Grunwald chciałem. Dziękuję. A dokąd cię odwieźć? Do domu. Halo? Słucham. Gwardia Wybrzeże, Gwardia Warszawa? Jeszcze się nie skończył? 8-6. Dla kogo? A, świetnie. Chwileczkę. Słucham. Tak, tak, tak. Tak, na pierwszą stronę. Dobrze, dobrze. Słucham. Przepraszam, to ja rozłączyłam. 8-8? Oj, niedobrze. Naczelny będzie zły, jak zremisujemy. Słucham? Nie, to ja tak tylko do siebie. Przepraszam. Tak. Słucham. Tak. Dobrze, dobrze. Dobrze, już schodzę. Słucham, o co chodzi? Czy tekst w Żabkach ma być kursywą czy groteskiem? To w cudzysłowie. Tak. Kursywa. No a dlaczego nie jest to oznaczone? Przepraszam. W rozegranym w dniu dzisiejszym meczu pomiędzy AZS-em Warszawa a AZS-em Poznań wygrała drużyna Warszawy wynikiem 58-56. Uwaga, podajemy komunikat Totolotka. W dniu dzisiejszym wylosowano następujące dyscypliny sportowe. Bobsleje numer 1, bojery numer 2, bieg przez płotki numer 3, bieg z przeszkodami numer 4, gimnastyka numer 8 i hokej na trawie numer 10. Pani mnie wołała? Nie. A mi się tak zdawało. A tak. Proszę mnie połączyć z miastem 05. Szybko. Halo? Nadaję telegram pilny.
Do dyrekcji Totolotka. Główna wygrana, 6 trafień, padła na numer 01 17 248. Na nazwisko Jan Buszewski. Redakcja Echa. Poleciały w obydwu naraz. Tamte z soboty już gotowe. Tak, proszę pani. Płaci pani 10 zł. Strasznie słabe te pończochy. Musiała pani o coś ostrego zaczepić. Podskoczyłam z radości do góry i pękły same. To musiała być radość? Żeby pani wiedziała. Mój znajomy wygrał w Totolotka. 6 trafień, chyba 1 000 000. Nie wiem, jak mu to powiedzieć. Tak to, wie pani, z tym trzeba ostrożnie. Znam takiego, kto dostał zawału serca z radości. Właśnie, muszę go jakoś przygotować. Tu złożył kupon w sobotę. Byłam z nim razem. Pan pewnie pamięta. Co, 6 trafień w moim punkcie? Zawiadomił już dyrekcję? Natychmiast. Jak tylko dowiedziałam się z komunikatu, zaraz nadałam telegram. No to cóż, gratuluję. Dziękuję w imieniu milionera. Do widzenia. Raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drzwi! Ile razy mówiłem, że jak się pali światło nad drzwiami, to się nie wchodzi. Przepraszam, nie wiedziałem, że to ty. To ja przepraszam. No, jak tam było na polowaniu? Dziękuję, bardzo przyjemnie. Upolowałeś co? Zobacz, jakiego zajączka. Nie paluchami! Zobacz, zając jak byk. Słuchaj, masz No. zdrowe serce? Jak koń. A w rodzinie nikt na serce nie chorował? Nie, a co się stało? Nic. No. Masz. Przeczytaj sam. Zapruszenie ognia w Nie to. Ospa w Peru. Też nie. Po drugiej stronie. Podejrzany o napad w Rzeszowie został ujęty. Komunikat Państwowego Przedsiębiorstwa Totalizator Sportowy.
moje numerki. Wody. Ostrożnie, to jest wywolywacz. Idziemy. Panie Piński, kochany, Słucham? pan pożyczy 2 patyki? A na ile? No, normalnie. Tak jak ostatnim razem? Nie, oddam. Oddam. Wygrałem w totolotka. No dobra. Buszewski 200. Halo? Czy pogotowie? Delikatesowe. Tak. Proszę pani, proszę mi przysłać tak, 5 butelek szampana, kawior, łososia, 40, pół kilo. Tak, pieczywo, masło, szynkę, no ciastka, kawa, zresztą co tam państwo uważacie. Zaraz, 1, 2, 3, 4, 5, 10 osób. Tak, oczywiście płatne gotówką. Tak, dziękuję bardzo. Redakcja Echa, tak. Do widzenia. No i cóż, koledzy, na to? Zdrowie milionera! A, no to ciago. No więc kochany Jasiu, zdrowia ci, szczęścia, życzę, wszystkiego najlepszego ci życzę. Tak, oczywiście pieniędzy ci już nie muszę życzyć, prawda, bo jesteś milionerem, więc zdrowie milionera, zdrowie milionera. Przepraszam, mam do ciebie prośbę. Czy możesz mi pożyczyć 10 000 złotych? No pilnie potrzebuję na mieszkanie. Ależ naturalnie, słuchaj, dla Witka Karucha 10 000 złotych jak w banku. O, kochany! No, Serdecznie, pamiętam. najserdecznie dziękuję. Będę pamiętał. Najserdeczniej. Przypomnij mi jeszcze. Naturalnie, serdecznie. Stary, Tak. kopelato. Dużo. Wiesz, że cię zawsze szczęścia. ceniłem najbardziej ze wszystkich. Dziękuję bardzo. Chyba nie odmówisz mi drobnej pożyczyć. A ile? Potrzebuję 30 000. 30 000. No dobrze. Dziękuję ci, stary. Wiesz, to już głupstwo. No, najlepszego. Zdrowia. Jasiu. Tak. Boga kochany, nie zapomnij o starym kumplu, który pomógł ci kiedyś w potrzebie. No, pamiętasz? A ile ci potrzeba? No, gdybyś tak mógł na parę dni 50 000. Na parę nie zawsze, no. Oczywiście. No to zdrowie. Najlepszego. No, kochani. Wiemy. Koledzy, Tak. uwaga! Historyczny moment został utrwalony na taśmie. Posłuchajcie. Podajemy komunikat Totolotka. W dniu dzisiejszym wylosowano następujące dyscypliny sportowe. Bobsleje numer 1, bojery numer 2, bieg przez szkło i numer 3. Basiu, twoje zdrowie. To ty mi właśnie podałaś te szczęśliwe cyferki. No, no nie, Hokej na trawie numer 10. Telegram do pana Buszewskiego. Do mnie? A, to na pewno z dyrekcji Totolocka, dawaj. Basiu, czytaj. Ja przeczytam. Kupon numer 01 17 248 na nazwisko Jan Buszewski nie wpłynął do puli w ubiegłym tygodniu. Nie potwierdzamy wygranej. Dyrekcja Totolotka. To niemożliwe. Możliwe, proszę pana. Tak, bardzo możliwe. Sprawdziłem bardzo dokładnie. No widzi pan, tu jest wykaz wszystkich punktów przyjmujących zakłady. Niestety kuponu z takim numerem nie otrzymaliśmy. Niech mi pan powie, kiedy pan to wypełnił? To w sobotę. Aha, w sobotę. Tak, dziwne. Wie pan co, niech pan tu chwileczkę zaczeka. Zaraz wracam.
jest pan, panie naczelniku. Szukam pana wszędzie. Afera. A co się stało? Proszę. Sfałszowany kupon. Banderola, pieczątki, wszystko podrobione. A w dodatku twierdzi, że oddał to w punkcie 1/508. No sprawdziłem. Żaden taki kupon stamtąd do nas nie wpłynął. A zresztą, panie dyrektorze, wystarczy spojrzeć na twarz. 10 lat bez wyroku. A pan jest pewien, że taki kupon nie wpłynął? Najzupełniej, panie dyrektorze. No to chodźmy do mnie, zadzwonimy na milicję. O, doskonale. Ja to... A przecież przed chwilą tu jeszcze był. No to miał pan rację. Na pewno jakiś kanciarz. Co chcesz zrobić? Pójdę z reklamacją, poczekaj. No co? Zamknięte. Niemożliwe. Rano było otwarte. Skąd wiesz? Byłam tam. No i pewnie pochwaliłaś się wygraną. Oczywiście. No tak, ten facet już zlikwidował kramik. Poczekaj, pójdę zadzwonić na milicję. Przed chwilą tu było zamknięte. Skąd się pan tu wziął? Jestem z milicji. Tak szybko. To bardzo dobrze. Czego pani tu chce? Proszę pana, mój kolega tutaj zostawił... Tak. Wszystko już wiemy. Proszę iść spokojnie do domu. Nie ma pani tu czego szukać. Ale proszę pana, ja zostawiłam tutaj pończochy do załapania. Chciałam odebrać. Nie teraz. Nie teraz. Proszę przyjść kiedy indziej. Lokal nieczynny. Wykryliśmy tu pewne nadużycia. Ale proszę o tym nikomu nie mówić dla dobra śledztwa. A teraz proszę iść do domu. Tak będzie dla pani bezpieczniej. Już wszystko wiedzą. To cała afera. Ktoś podszywał się pod totolotka. Była już milicja. Ale skąd wiedzieli? Przecież ja się do nich nie mogłem dodzwonić. Coś mi się to bardzo nie podoba. Zgaś światło, idioto! Chcesz nam milicję na kart sprowadzić. Masz, poświeć. Ach, gdzie są pieczątki? Zlikwidowane. Chwała Bogu, zdążyliśmy na czas. Tak, na czas. Tutaj tego wszystkiego nie trzymać. A gdzie miałam sprawdzać kupony wygrane, co? To nie takie proste. Nie dość, że wszystko wziąłem na siebie, to jeszcze w dodatku są pretensje. Te stare kupony z ubiegłych miesięcy trzeba to było dawno wszystko zlikwidować, spalić. Spalić, tak. Jak ostatnio raz paliłem kupony, to był taki dym z komina szedł, że straż pożarna przyjechała. No, to nie takie proste To wszystko. nie takie proste, ja to już od pół roku mówię. Nie trzeba mówić, tylko robić. No, nie ma czasu na kłótnie. Pośpieszcie się. Zniszczymy te papierzyska i spokój. Nikt nam niczego nie udowodni. No, a ten facet, co? A niech skarży totolotka. My przerzucamy się na liczy szepkę. Ty, słuchaj. Poświeć, dobra? Panowie, po co jechać aż do Wrocławia? Może pójdziecie z nami? To ten podawał się za milicjanta. Nie przeszkadzajcie sobie, zaczekamy aż załadujecie.
Mam wam pomóc? Zabezpieczcie to. A to proszę zabrać. No i cóż, stracił pan 1 000 000. Wie pan, 1 000 000 to drobiazg. Najgorsze jest to, że wydałem już na to konto 2000. Czy mogę zabrać moje pończochy? Jakie pończochy? Zostawiłam tu do załapania. Niestety, łaskawa pani, wszystko, co znajduje się w tym lokalu, od tej chwili podlega prokuraturze. Ta kobieta była wspólniczką. Musimy wszystko zatrzymać do śledztwa. To niech je pani odszuka. Oczywiście nie mogłam przeboleć takiej straty. Asiu, mam genialny pomysł. Co znowu wymyśliłeś? Jak odzyskać ten 1 000 000? No, Podaj mi prędko 6 liczb, od 1 do 49. po pierwsze nie uznaję żadnych gier liczbowych. Po drugie uważam je za społecznie szkodliwe. Po trzecie liczę tylko na własne siły. A po czwarte, 8 i 10 nie zawracaj mi głowy. Aha, dziękuję, już zanotowałem. Sądzisz, że te same wypadną w przyszłym tygodniu. O nie, taki naiwny nie jestem, po prostu. Do liczb parzystych dodałem 10, a nieparzyste pomnożyłem przez 3. No, mam materiał na 10 reportaży. A co u ciebie? Kończę kasetę, jeszcze kilka klatek. Zgadnij, kto idzie. O, zapewne taki pan, który się z nami pożegnał do jutra. Skąd wiesz? Doświadczenie. Od razu człowiek czuje się młodszy. A jak zdjęcia? Właśnie skończyłem. Wiesz, Domyślam się. mógłbyś? A, no to chodź. Zaraz. Muszę najpierw zmienić kasetę. Po co właściwie robiłeś te zdjęcia naczelnemu? Przecież wiesz, że ma fioła na punkcie sportu. A robienie zdjęć ze znanymi sportowcami taki korzonek. Od tego fioła. Dzień dobry, panie Piński. Szanowanie dla pana redaktora. Ma pan Grunwaldy? Panie redaktorze. A u pana w Piasecznym. A poszukam. Aha, naczelny przysyłał tu już 2 razy tego swojego sekretarza. Czy pan jest? A więc elementy, prefabrykacja w budownictwie. O, to wszystko muszę mieć do jutrzejszego numeru. Jasne? Jasne, oczywiście. Szef mnie szukał? Nazywam się Buszewski. Buszewski! Mógł pan wreszcie postarać się o zapamiętanie. Chciałem się najuprzejmiej poinformować, czy szef mnie szukał.
Tak jest, szukał. Teraz ma konferencję z panią Raczyk, ale może pan wejść. Najuprzejmiej dziękuję. O, no jesteś nareszcie. Szkoda czasu, jedźcie. Dokąd? Pani Barbara po drodze ci wszystko wytłumaczy. Startujcie. Redakcyjnym wozem. Redakcyjnym wozem. Zaraz ci dam kluczyki tylko. Gdzie ja je mam? Tu. Masz te moje zdjęcia z AWF-u? No przecież ci mówiłem, że nie skończyłem taśmy. Dzisiaj skończę i do rana będziesz miał. Cześć. Cześć. Mieszaninę umieszcza się w formach i ubija przy pomocy wibratorów. One właśnie tak hałasują. Potem surowe elementy dojrzewają w komorach nagrzewczych i to by było wszystko. Proszę bardzo, bardzo proszę, proszę bardzo. O, proszę. To my już panu podziękujemy. Jak to, proszę państwa? A gazobeton? Trochę śpieszymy się. Jeśli państwo nie zobaczą produkcji gazobetonu, jakby wcale u nas nie byli, to przecież osiągnięcie w budownictwie. No, to chodźmy. Proszę, proszę bardzo. Duszno tu. Nie ma wentylacji? I wentylacja, i klimatyzacja, wszystko działa. Bo widzi pani, gazobeton jest produkcji delikatny, musi mieć stałą temperaturę. Bo gdyby na przykład był zimny przeciąg, to się zrobi zakalec. Zakalec? Właśnie. Wyobraźmy sobie, że pani robi w domu ciasto. Tak. Ciasto jest już gotowe. No i co pani robi dalej? Wkładam do piecyka. O, to troszkę za wcześnie. Ciasto musi najpierw... No co musi? No co musi? Wyrosnąć. Oczywiście, przecież to jasne. Jasne, jasne. No więc rośnie. Panie inżynierze, na momencik. Przepraszam bardzo. Proszę. Potrzymaj. Baśka! Zdjęcia gotowe? Oho, nie tak szybko, to nie pisanie tekstów pod zdjęcia. Tu trzeba popracować. Tylko nie tekstów pod zdjęcia. Zapominasz, że zdjęcia to tylko uzupełnienie do reportażu i równie dobrze może ich nie być. Rośniesz, rozwijasz się. Dobrze, dobrze. Co ze zdjęciami? Z lustrzanki gotowe, ale chciałem jeszcze wołać zdjęcia z drugiego aparatu, jeśli pani redaktor pozwoli. Pozwalam. Więc daj mi Co? aparat. Dałem ci w fabryce, bo mi przeszkadzał. Położyłam gdzieś. Obok siebie. Bo mi też przeszkadzał. I został w fabryce. Ładny interes. Przecież tam były zdjęcia naczelnego ze sportowcami. To może pojedziemy? O tej porze? Przecież już nie ma nikogo z pierwszej zmiany. Nikt nic nie będzie wiedział. Pojedziemy tam jutro rano. Niestety nikt nie widział. Spróbujmy otworzyć, jak to było. Ty stałaś tutaj,
Ja tu, a pan? Nie odwołano i musiałem odejść. To proszę. Potem dałeś mi aparat. Daj torebkę. Powiedziałem, potrzymaj i odszedłem. Co robiłaś potem? Przeszkadzał mi, więc go odłożyłam. Chyba tutaj. Ale nie opowiadaj, tylko kładź. Ja robiłem zdjęcia i chyba, wiem, krzyknąłem do ciebie, a ty? A ja? Odwróciłam się. Ładny interes. Wczorajsze to te będą. Mają państwo szczęście, że aparacik wpadł do formy na dyle, a nie na cegły. Bo przy tej dziennej produkcji to ho. Dyli robimy mało. Nie doceniają na budowach. A dlaczego tak mało tych wczorajszych? Na budowy dziś wzięli. Mam dla pana 3 adresy. Na tych 2 budowach na pewno są dyle, a na tej mieli stosować. Żołnierz zwycięstwa? Z redaktorem Kurkiem, proszę. Ale to trzeba sprawdzić na miejscu. Dziękuję panu. Proszę. Jurek? Mówi Janek. Słuchaj uważnie. Zrobiłem naczelnemu zdjęcia ze sławami lekkiej atletyki do jego kolekcji. To twoje akcje idą w górę. Niemożliwe. O, ładny interes. A skąd ja ci go wezmę? Zresztą coś wymyślę. A te dyle przy fabryce, dobrze pan sprawdził? Panie, jak ja coś robię, to... No, partacza bym ci nie przyprowadził. Musimy sprawdzić, na którym bloku montują te dyle i gdzie leżą dziś przywiezione. To może ja. Zawsze co mundur, to mundur. Zasuwaj. Dobry zwiat, to połowa roboty. Piotrowski zawsze powtarzał, nasz porucznik znaczy się, jak forsowaliśmy Nysę, O, to Jurek wtedy... już działa. Zwiadowcą trzeba się urodzić. Miętusik, koleżka mój, przebrał się raz w mundur niemiecki i poszedł na zwiat. Ale nie doszedł, bo go nasz patrol wziął do niewoli. Dziś jeszcze nie montowali. Dyle leżą w okolicy tego dźwigu. Nie mogłem wszystkiego dokładnie dowiedzieć się, bo ten facet. Widziałem. Szybciej, bo się cała budowa zleci. Aha. Teraz szybko te dyle. Tylko żeby tak wyglądało, jak pan ziemię przeszukiwał. O, pan będzie spokojny. Pamiętam, jak Zieliński i Dobra, opowie pan później. Mogę i później. Czego oni szukają? Chyba mini. Chyba pociski. Trzeba się odsunąć. Panie szanowny! Tych w kupie nie dam rady sprawdzić. Trzeba by rozłożyć przynajmniej po 2. Patrz, kobiety biorą też do niewypału. Odważna.
Jak każe, to musi iść. Pewnie. Panowie, nie macie swojej roboty. Stoicie, no. Dzień dobry. Pani pozwoli, Dobry. inżynier Zakiewicz. Radczyk. Buszewski z Wydziału Niewypału. Zakiewicz, może państwo w czymś pomóc tutaj na budowie? O, trzeba byłoby zdjąć te dyle. Dyle. Panowie, panowie! Weźcie te dyle. Czy są jakieś niewypały? Dostaliśmy meldunek, że coś tu było, ale to jeszcze nic pewnego. Lepiej sprawdzić, sam pan rozumie. No oczywiście. To może ja pójdę po kierownika. W żadnym wypadku. Po co mu zajmować czas? Zresztą jak się wiadomość rozniesie, to może źle wpłynąć na wydajność. No tak, chyba w pewnym sensie, oczywiście. Panie szanowny! Jest! Coś podejrzanego tu, w ziemi. A co nas to obchodzi? Panie, ja jestem stary saper. Zawiadomimy kogo trzeba. Idziemy. Panowie coś znaleźli? Nie. Jeszcze nie wiadomo, ale trzeba dokładnie sprawdzić. Poproszę łopatę i kilof. Panowie, dajcie łopatę i kilof. To się może źle skończyć. Idź do samochodu i czekajcie na nas. Głęboko siedzi. Chodu! Raz pamiętam, pod wsią Dąbrówka, to też musieliśmy uciekać. Chyba musi być jakieś wejście. Może z drugiej strony. Coś mi się to nie podoba. Może zadzwonili z tamtej budowy i czekają na nas? Jak się kto uprze, to takie uszkodzenie podręcznego wodociągu może uważać za sabotaż. O, zaraz sabotaż. Nie te czasy. Saper też człowiek i może się pomylić. Może, ale tylko raz. Potem zupełnie przestaje mówić. Spróbujemy wejść z tą delegacją, tylko wszyscy nie damy rady. Baśka, idziemy, szybko. Dowiemy się co, gdzie i jak i ściągniemy was. Co ci jest? Nie, nic. Zapytaj o Dylę. Wie pan?
Bardzo nas interesuje budownictwo, Domyślam się. a zwłaszcza dyle gazobetonowe. Ale jakoś nie widzieliśmy. Po prostu nie stosujemy. Jak to? Zrezygnowaliśmy ze względów oszczędnościowych. Cegla gazobetonowa kalkuluje się taniej. I nie macie państwo ani jednego dyla na budowie? Niestety. Proszę. Szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym te kilkanaście pięter niżej. Brama jest z drugiej strony. 2 razy wchodziliśmy bramą i nic dobrego z tego nie wyszło. Kowalski, Stasiek, też był przesądny i... Teraz... To jak wejdziemy? O. Jurek, Co? ty zostaniesz na straży po tej stronie. W razie czego dasz znak. Szczekanie psa dobrze mi wychodzi. No może być. Pamiętam, jak raz przechodziliśmy z Piotrowskim przez druty. Ho, 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 ho! Przestań się wygłupiać. Przecież umówiliśmy się na szczekanie. A co się stało? Milicjant idzie. Dużo jeszcze? Ostatni. Jest! Ale czym to rozbijemy? Musimy poszukać narzędzi. Sierżancie, zostaniecie na warcie przy dylu. Jest!
Panie szanowny, pan napisze, że to ja znalazłem. Pamiętam Piotrowski, nasz porucznik. Powiedział raz, z ciebie to taki saper jak... I tu się wyraził. Ale teraz... A, nareszcie. Powitać, powitać. Siadajcie. Znaleźliśmy niewypały. Piękny tytuł. Reporterzy Echa na tropie śmierci zaklętej w żelazo. Dobre, co? O tym porozmawiamy później. Przecież to sensacja. Sensacja. W Warszawie ciągle jeszcze łatwiej znaleźć niewypały niż części do samochodu redakcyjnego. Siadajcie. Może powiecie mi, co to jest? Gazobeton, żelazobeton. No i co z tego? Nie rozumiem. Czytelnik też niewiele zrozumie. Czytelnika nie interesują szczegóły, jak się robi gazobeton. Jego interesuje, jak się robi domy z tego gazobetonu, w których on będzie mieszkał. Nowe dzielnice, rozmach budownictwa, jasne? Jasne, oczywiście. My właśnie... Tylko, że aparat nam zginął. Zawsze masz nieuzasadnione pretensje. Nieuzasadnione. My też chcemy pokazać rozmach budownictwa i nowe domy. Od samego rana biegamy po budowach. I przy okazji odkryliśmy niewypały. I Baśka ma bardzo interesujące szczegóły na temat budownictwa. Tak, jakie? Powiedz panu redaktorowi, jakie. Tak, tak, oczywiście. O, zresztą szkoda czasu. Musimy jeszcze przygotować materiał. Masz tu kluczyki. Idziemy. A, pani Barbaro, ja tu mam jeszcze coś dla pani. Dla mnie? To ja idę do ciemni. Przy okazji przynieś moje zdjęcia. Co to jest? Rzodkiewki. Bardzo trafne spostrzeżenie. A to jest koszyczek. Zawsze pani zostawia tu swoje rzeczy. No, jak wyszły moje zdjęcia? Są pewne trudności. Duże trudności, to znaczy, wiesz, nieprzewidziane okoliczności. Zresztą i tak prędzej czy później musiałem ci powiedzieć. Zdarzyła się bardzo przykra historia. Co za historia? W koszyku! W koszyku? Słuchaj, żartowałem, żadna historia, za 2 godziny będziesz miał zdjęcia do roboty, do widzenia. Idziemy. Myte. Smacznego. Witaminki. Kochani, sprawa jest pilna. Miasto wojewódzkie, ponad 100 000 mieszkańców, za 3 godziny otwarcie. Pierwsza w Polsce, druga w Europie, trzecia na świecie. No dobrze, ale... Żadne ale. Widzę, że nie czytacie gazet. A pani szczególnie powinna o tym wiedzieć, bo to dotyczy mody.
Laminaty. Oto to właśnie. Pierwsza w Polsce fabryka tkanin laminowanych. Potrzebne jakieś wyjaśnienia? Już nie. No to startujcie. A zapałeczki zostaw redakcyjne. Miotacz. Zdążymy? Jasne. Uwaga, podajemy komunikat. Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej poszukuje Aldony Gęż Przełącz nam z muzykę. domu Kamińskim. Moje okulary. Co się stało? Panie kierowco, coś mi nawaliło. Nie mógł pan jakoś pomóc, podholować? Linki nie ma, ale mogę podwieźć. To może mnie pan podrzuci do miasta? Z przyjemnością. Proszę. Dziękuję. Sprowadzę ci pomoc. Przynieś moje rzeczy. Proszę bardzo, z tamtej strony. Tylko uwaga na pociążkę. O, tu jest hotel. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Ostatnio występuje jako Barbara Raczyk i podaje się za dziennikarkę. Ktokolwiek znałby miejsce pobytu poszukiwanej, proszony jest o powiadomienie o tym najbliższej jednostki Milicji Obywatelskiej. Równocześnie ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanej lub udzielenie jej pomocy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Dzień dobry. Proszę o pokój. Bardzo się śpieszę. Jestem służbowo. Nic na to nie poradzę. Proszę pana, jestem dziennikarką. A dziennikarka? No niech pani tak mówi od razu. Proszę bardzo, oczywiście, że się znajdzie. Zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu dnia. Pani z daleka? Z Warszawy. Z Warszawy. A z jakiej gazety można wiedzieć? Z Echa. Z Echa. A dochodzi, czytujemy czasem. Tak. Pani różne sprawy, takie interwencje. Robię co mogę, ale wie pan jak to jest. Jeszcze się taki nie narodził, co by ludziom dogodził. Proszę dowód. Nie mam. Mam legitymację. Proszę? Legitymację zaraz panu okażę. Pani Raczyk. O, proszę. Barbara
Radczyk. Co pan wyprawia? Marian! Proszę mnie puścić. Marian! Co pan sobie myśli? Dzwoń na milicję. No niech się pani uspokoi, trzymam mocno, nic nie pomoże. Powiedz, że złapaliśmy tę oszustkę, oni już będą wiedzieli, o co chodzi. Jaka oszustka. Niech się pan liczy ze słowami. Pan mnie obraża. Ja pana podam do sądu. No zobaczymy, kto kogo. Dlaczego marudzisz? Halo? Tu hotel Excelsior. Zaraz oddam słuchawkę. No niech mi pani pomoże, czego pani stoi? Ja może przytrzymam tę Nie, trzymaj lepiej słuchawkę. Halo, pan porucznik, tak? Pan porucznik? Tu szef recepcji Karolczyk. Panie poruczniku, złapałem tę oszustkę. Tak, wszystko się zgadza. Barbara Proszę pana. Radczyk, dziennikarka. Przemoc. Z Warszawy. Pan za to Dowodu odpowiadał. osobistego nie posiada. Proszę mnie Bardzo puścić. się śpieszyła. Ja pana zaskarżę do sądu. Czekamy, tak? Co się panu stało? A, zdaje się, że mi starter nawalił. Może panu pomóc, co? Bardzo bym wdzięczny. No to już, chłopaki. Dziękuję. Razem. Stawiajcie się. Siłą, panowie, siłą. Tak. Razem. Już. Spokojnie, trening to trening. O, proszę. Gdzie ją macie? Marian. Kto to zrobił? Ja. Przecież tak nie wolno, to niehumanitarne. Odwiążcie ją. Pan porucznik powiedział zatrzymać ją siłą, to ją zatrzymałem. No, co miałem robić, jak się wyrywała i krzyczała? Muszę dbać o reputację naszego hotelu. Bardzo dobrze, że panowie już jesteście. Po pierwsze, jestem z prasy Zecha. Po drugie, przyjechałam tu na otwarcie produkcji laminatów, a po trzecie, nie pozwolę, że mnie tak traktowano. Ci panowie zachowali się wobec mnie brutalnie. Zaraz, niech się pani nie denerwuje, wszystko wyjaśnimy. Jakże mam się nie denerwować, kiedy tam na mnie czekają? Za godzinę otwarcie fabryki, druga w Europie. Czy pan wie, co to znaczy? Gdzie moja torebka? Chwileczkę. Niech poczekają. Myśmy na panią czekali tyle lat. Na mnie? Proszę mnie przepuścić. Niech pan nie robi zbiegowiska. Proszę się rozejść. Zaraz pójdziemy razem. Zadam pani tylko kilka pytań. Po pierwsze, nie mam zamiaru odpowiadać na żadne pytania, a po drugie, nie mam czasu. Tu jest moja legitymacja. Jak pan nie wierzy, niech pan zadzwoni do redakcji, tam panu powiedzą, kto ja jestem. Kto pani jest, to my doskonale wiemy. Ale dziennikarka to z pani taka, jak ze mnie Turek. Pan mnie zaciekawia. Może w takim razie pan mi powie, kto ja jestem. Niech pani nie robi ze mnie durnia, pani Aldono Gęż. Gęszka, też ładne. Co pan jeszcze powie o mnie? Wiele. W Katowicach występowała pani jako Ewa Pokorska, ale to było przed 2 laty. Następnie w Szczecinie jako Teresa Mrozek, wreszcie w Białymstoku jako Danuta Kowalewska. Ale Gęszka to pani właściwe nazwisko. Pięknie, coraz lepiej. Kameleon. To jeszcze nie wszystko. Jest pani podejrzana o dokonanie licznych oszustw na sumę około 500 000 złotych. Co jeszcze? Na razie nic. Teraz ja będę pytał, a pani będzie bawić. Tylko bardzo proszę, bez żadnych wykrętów. Proszę mówić prawdę. Szefie, proszę o klucze. Proszę pana, jakim prawem? Spokojnie. Niech pani siada. Żyjemy w kraju praworządnym, nic się pani nie stanie. Od tej chwili jest pani pod naszą opieką. Jak mam to rozumieć? Dosłownie. Dlaczego pani nie siada? Bo nie mam na czym. Przepraszam. Proszę. Dziękuję. Krzesło. Marian! Marian! Zanieś walizki tego pana. Skąd pani przybywa?
Z Warszawy. Przyjechała pani pociągiem? Nie samochodem. A gdzie ten samochód? Zepsuł się. Jakaś awaria. Jan został, żeby naprawić. Kto to jest Jan? Kolega z redakcji. A czy można wiedzieć, gdzie ten samochód się zepsuł? W którym miejscu? Zaraz za Bartoszewicami przy szlabanie. Taka syrenka, silnik czy sprzęgło, nie znam się. A jak się pani tu dostała? Zabrałam się ciężarówką. Posterunek Bartoszewice? Słuchajcie, sprawdźcie tam na przejeździe, czy stoi zepsuta syrenka. Czy można wiedzieć, dlaczego było pani tak pilno? Chciałam zorganizować pomoc. Ale tej pomocy pani nie zorganizowała. Nie, bo chciałam najpierw zostawić rzeczy w hotelu. Nasz posterunek sprawdził. Za Bartoszewicami nie ma żadnego popsutego samochodu. Co pani na to? Pewno już zreperował i odjechał. Proszę sobie nie kpić. Dość tych wykrętów. Albo się pani przyzna, albo porozmawiamy inaczej. Ja też mam tego wszystkiego dosyć. Proszę mnie puścić. Zaraz przyjdzie Jan i on panu udowodni. O, nasz znajomy. Halo, może panu pomóc? Może popchnąć? Co? Nie, dziękuję, wszystko w porządku. Do widzenia. Do widzenia. Tak? Telefon do pana. Słucham. Tak, to by się zgadzało. Jest tam u was? Dobra. Anielak! Pojedziecie do komendy i przywieziecie jedną kobietę na konfrontację. A ona tam zostanie sama? Ja ją przypilnuję, jeśli pan porucznik pozwoli. Tak. Nie mogę. Nie mam dostatecznych dowodów. No tu, do hotelu. Tak. Dobra. Proszę. Czyja to walizka? Moja. Czy może mi pani powiedzieć, co się w niej znajduje? Nie, to nie jest moja walizka. No, niechże się pani zdecyduje. Pani czy nie pani? Nie moja. Więc jak pani wytłumaczy fakt posiadania cudzej walizki? Pewno przez pomyłkę zabrałam walizkę Jana. Znowu ten Jan. Czy zdjęcie na legitymacji to pani zdjęcie? Oczywiście. A może mi pani wytłumaczyć, dlaczego jest niepodobne do pani? Młodsze, jakby sprzed 10 lat. Bo to jest zdjęcie robione zaraz po maturze. A skąd pani ma tę legitymację? Znalazła pani? Ukradła? Dostałam w prezencie. Anielak. Może coś pomóc? Nie, dziękujemy, nic się nie stało. To tylko trek. Co pan czyta? Królowa oszustów, kryminał. Muszę natychmiast mówić z porucznikiem. To niemożliwe. To bardzo ważne. Dzień dobry panu. To jest właśnie ta pani. Więc poznałam ją u fryzjera. Siedziałyśmy obok i tak od słowa do słowa zgadało się, że ona wygrała na PKO syrenkę. Ja już to wszystko panu opowiadałam. A że my... I że chce tą syrenkę sprzedać. A że my oboje z mężem chcieliśmy już od dawna... Kupić samochód, tak? No więc tak się to wszystko zaczęło. No tak, nic, niech się pani nie denerwuje, proszę się uspokoić i wszystko nam dokładnie Ach, mój opowiedzieć. Boże. No komu dzisiaj wierzyć? Przecież dziennikarka budziła zaufanie. Wszystko było legalnie. Pokazała nam zawiadomienie z PKO o wygranej. No i poszliśmy z mężem, żeby obejrzeć samochód. Ona była z nami. Numery się zgadzały. Tak, no i? No samochód nam się podobał. No, wszystkie formalności załatwiliśmy u notariusza.
umowa spisana. Pieniądze dostała? Dostała. A nam zostawiła ten kwit. Kwit, tak. No i co było dalej? No, potem poszliśmy z mężem do PKO po odbiór samochodu, a tam nam powiedzieli, że kwit jest fałszywy. Że nie ma żadnej książeczki samochodowej na nazwisko Barbara Raczyk. Aha. No i co z nią? No, od tego czasu nie widzieliśmy jej na oczy. Tak. No nic, niech się pani nie przejmuje. Postaramy się te pieniądze dla pani odzyskać. Czy taką legitymację miała tamta? Tak, taką samą, tak. A poznałaby ją pani? Bo ja wiem, tak z fotografii to... Tak. A gdyby ona teraz weszła? Ach, no, na końcu świata. Anielak? Proszę, niech pani pozwoli. O, to dobrze, to już dziękujemy pani bardzo. Opuśćcie drzwi. Ależ to nie ona. Uciekła. Tak, to widać, ale niedaleko. Anielak, macie ją tu przyprowadzić. Ach, szukaj wiatru w polu. No cóż, dziękujemy pani, jest pani na razie wolna. Ale pani sprawę na pewno wyjaśnimy. Dzień dobry. Proszę pana, pragnę zamówić okulary. Ale bardzo się śpieszę. Czy za godzinę mogą być gotowe? No spróbuję. Plusy, minusy? -4. Proszę, może pani spróbuję. Dziękuję. Lusterka, proszę. No? Pan mnie nie poznaje. Nie. A teraz? Nie. Byłam tu kiedyś, kupowałam oprawki takie same. No, daruję pani, ale tylu ludzi przychodzi codziennie tutaj. Nie pamięta pan, czy ja tu czegoś nie zgubiłam? Nie. To dla mnie bardzo ważne. Zgubiłam kiedyś legitymację i... A, to pani, no to oczywiście przypominam sobie. To pani po tylu miesiącach, kiedy pani wyszła, zauważyłem legitymację. Byłem bardzo zajęty, więc jedna klientka wybiegła za panią, żeby ją pani zwrócić. Czy może mi pan powiedzieć, kto to był? Chciałabym podziękować tej pani. No jeżeli pamięta pani datę, to mogę sprawdzić w katalogu przyjęć. Oczywiście. To było 17 stycznia. Olczyk. O, no ma pani szczęście. Jedna kobieta. Odebrane 27 stycznia. Proszę bardzo, oto jej adres. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Proszę pana, czy ja wyglądam na oszustkę? Ale skąd znowu? Budzę zaufanie? No raczej tak. Dziękuję panu. Oprawki, proszę pani. Przepraszam, zupełnie zapomniałam. Proszę. Dzień dobry. Skierowano mnie do pani. Tak, słucham? Nieszczęście. Tylko pani może mi pomóc. Niechże pani mówi jaśniej. On uciekł. Dotąd płacił regularnie, od 4 miesięcy nic. I co ja teraz zrobię z dziećmi? 1500 zł miesięcznie to dla mnie dużo. On powiedział, że więcej nie będzie dawał. Pani musi mi pomóc. Ja? Ja pani to wynagrodzę. Chodzi mi tylko o pani interwencję w prasie. Nie zajmuję się takimi sprawami. Pani się pomyliła. To pani nie jest dziennikarką? Jestem. Ale dziennikarstwo to poważny zawód. Prasa to potęga, ale nie taka znów wielka, żeby zmusić ojca pani dziecka do...
płacenia alimentów. Prawdziwa dziennikarka nie mogłaby patrzeć obojętnie na cudzą krzywdę. Pani mi nie wierzy? Mnie powiedziano, że pani interwencja więcej znaczy niż wyrok sądowy. Niestety nic nie mogę dla pani zrobić. Gdyby pani zechciała napisać do gazety. Wyjeżdżam na wczasy. Pani nigdzie nie może wyjechać, pani musi mi pomóc. Nikt mnie do tego nie zmusi. Ale ja pani nie puszczę, pani... Proszę mnie zostawić, bo zawołam milicję. Pani mnie wywołała? Nie, Dorożka czeka na dole. pan weźmie te walizki. Robi się. Proszę pani! Proszę pani! Pani nigdzie nie może jechać. Ja pani nie puszczę. Proszę nie krzyczeć, ludzie słuchają, nasz dom walczy z hałasem. Chwileczkę, dokąd to pani się tak spieszy? Pani pójdzie ze mną. Co, ja? Ani mi się śni. Proszę mnie puścić. Ale proszę. Przepraszam. Do hotelu Excelsior. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To proszę pana, czy tu u państwa się nie zatrzymała taka dziennikarka z Warszawy? Dzisiaj rano przyjechała. Uciekła. Jak to? Co to znaczy uciekła? Nie rozumiem. Pan jest jej wspólnikiem? Pan trudno tak nazwać, pracujemy razem. Pracujemy razem. Pan to nazywa pracą. A o co panu właściwie chodzi? Barbara Raczyk jest od dawna poszukiwaną przez nas oszustką. A, Barbara Raczyk oszustką. A pan jest jej wspólnikiem. Niech pan nie udaje niewiniątka. A co ona takiego zrobiła? O, tego się nie da tak szybko wyliczyć. Proszę pana, ja również jestem dziennikarzem. No, na pewno pan ma dokumenty w porządku, klucze od 15. Pan pozwoli. Proszę. Lawina gości. To jej wspólnik jest. Kto by się spodziewał? No widzi pani, znowu się spotykamy. Tak, znowu. A ta pani to kto? Skąd pani się tu wzięła? To jakieś nieporozumienie. Ten pan sprowadził mnie tutaj siłą. Nic nie uszanował tego, że jestem dziennikarką, mimo że mu się wylegitymowałam. A mnie się bardzo spieszy, ja mam zaraz pociąg. Czy pani też się spieszy? Nie, teraz już nie. Jak się pani nazywa? Barbara Raczyk. A jaki jest numer pani legitymacji? 153 łamane przez 61. A kiedy wydana? 14 kwietnia 61 roku. A pani może mi powiedzieć numer swojej legitymacji? Po pierwsze nie wiem, a po drugie nie pamiętam. A kiedy wydana? Zapomniałam. Tak. Proszę. A pani jest zatrzymana pod zarzutem dokonania licznych oszustw. Ja to od razu wiedziałem, że to nie oszustka. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak pani zdołała związać tego młodego człowieka? Mam swoje sposoby. Tak. No cóż, przepraszam panią bardzo. Chciałbym, żeby... Niech pani tu chwilę zaczeka. Ja zaraz wrócę. Dla pani najładniejszy pokój. Dziękuję. Wszystko wyjaśnione. Jest pan wolny. A, oszustka. Złapaliśmy ją. O, dobrze, że jesteś. Chyba jeszcze zdążymy. Dokąd? Zapomniałeś? Nie, pamiętam. Czemu się tak przyglądasz? To jednak cię nie aresztowali. Mnie? A gdzieś była przez cały czas. Na górze spałam. To ja jak idiota szukam jej po całym mieście. Męczę się, żeby zdążyć na czas, a ona sobie spokojnie śpi. A czy ty wiesz, co tu było? Była tutaj milicja. Aresztowali jakąś oszustkę. Milionowa afera. Wspaniały materiał na reportaż. A ona sobie spokojnie śpi, no wiecie. To dla pani, żeby pani pamiętała. Nie, właściwie, żeby pani zapomniała. Nie, pamiętała. Dziękuję. Przepraszam. Proszę to zanieść do mojego pokoju.
O! Niezły. Jakiś straszny zapach. Nie czuję. Od kiedy to palisz fajkę? Mi nie szkodzi. Ja wszystko rozumiem, ale... Naczelny cię szukał. Kiedy? W pilnej sprawie. Dlaczego od razu mi nie powiedziałeś? Bo mi nie dajesz. Mogłeś od razu powiedzieć, że on tu siedzi. Panie redaktorze, pan chciał mnie widzieć. Chwileczkę, chwileczkę. O co chodzi? Pan chciał... A tak, więc pojedziecie i opiszecie. Z tym, że materiał na wczoraj. Startujcie. Dokąd? Panie redaktorze... Przecież powiedziałem. Tak, ale nie wiemy dokąd mamy... Do kopalni Olgier. Koparki, zoowarki. To jest zupełnie nowa konkurencja. Ale ja się na tym nie znam. Gdybym ja się na tym znał, to bym sam napisał. Weźcie redakcyjny bus. Nie pamiętasz, jak się nazywają te maszyny w kopalni? Naczelny mówił. Mówił. Mógłbyś sobie przypomnieć. Mógłbym. Te maszyny coś zwalają, zawalają. Nie zawalarki? Oczywiście zawalarki. Nogi mi całkiem zdrętwiały. Kiedy się ta droga skończy? Już się skończyła. Jak to jest droga, to ja jestem minister. Ale doły, oj. Ten dołek, proszę Państwa, ma kilka milionów metrów sześciennych pojemności i raczej niewiele się powiększy, bo po wybraniu węgla będziemy tu zwalować nadkład. Przepraszam, co to jest? Nie rozumiem co. No ten nadkład. Proszę Pani, węgiel jest na dole pod ziemią. Nad węglem jest ziemia. Ta ziemia nad węglem to właśnie nadkład. Jasne. No, Można będzie dostać kawałek węgla na pamiątkę? załatwi się. A to jest zawalarka. Koparka, proszę Pani. Zbiera pokład i ładuje na wagony, które jadą do elektrowni. A to drugie co to jest? Też koparka. A gdzie są zawalarki? Zwalowarki. Oczywiście. Jedna jest tam, za tymi haldami. Może obejrzymy? Możemy.
A to daleko? Nie, kawałek. To chodźmy. Proszę. Panie Dudkiewicz! Co jest? Rozwalcie w końcu ten wiatrak. Cholery można dostać z tym objazdem. Na ten wiatrak nie ma mądrych. A to dlaczego? Ludzie mówią, że duchy, proszę pani. We wojnę też różni próbowali to ruszyć i nie wyszło. Narodowe skrzyżowanie tradycji z ciemnotą. Bliżej mielibyśmy wprost przez Haldę, ale to raczej dla alpinistów. Obejdziemy bokiem. No, jesteśmy na miejscu. Nie chodzi. Chwilowo stoi. Mieliśmy małą awarię, jutro od rana ruszy. Chce pani obejrzeć to z bliska? To może jutro jak ruszy. Panie inżynierze, czy prócz tych duchów i awarii zwałowarki macie jakieś inne trudności? Trudności? Od tego to specjalista jest inżynier Kielski. A gdzie go można złapać? Myślę, że teraz to złapiecie go państwo na stolówce. A można będzie tam coś zjeść? Załatwi się, dlaczego nie? Siedzę jak kołek, jak mumia. Jestem eksponat, nie pracownik. A jak to się stało? Wypadek przy pracy? Można to i tak nazwać. Więc czym mogę państwu służyć jeszcze? No na przykład ten wiatrak przy kopalni, który ma być rozebrany. Żadnych informacji nie udzielam, nie jestem biurem turystycznym. Mam swoją pracę. Panie inżynierze, Powiedziałem już, informacje o kopalni mogą sobie państwo przeczytać na przykład w gazecie. Smacznego. Wnioskuję, że pan nogę złamał w wiatraku i nie lubi pan o tym wspominać. Panno Zosiu, Pali się? co to za ochłapy? Ochłapy, ochłapy, ciągle jakieś pretensje. Dajcie wy mi święty spokój z ochłapami. Nóg nie czuję. Od tego jest kierownik. Jak przyjedzie taka spodniak z Warszawy, to schaboszczak jest. Panowie, ciszej tam troszkę nie można. Panie Nowacki. Panie Nowacki. Jestem. Ale pan inżynier nerwowy. Jak smakowało? Panie Nowacki, ciągle są tutaj jakieś awantury. Co pan daje ludziom jeść? No to co mi dają? Cudów nie ma. A co to jest? Kotlet schabowy. No właśnie. A co pan daje ludziom jeść? Zawsze mówiłem, kierownictwo powinno jadać w osobnym pomieszczeniu. Panie inżynierze, jeżeli te parę kotletów wrzucę do kotła, nikt nawet skwarków nie poczuje. A tak przynajmniej ktoś zje ze smakiem, nie? Miałem dostać dzisiaj towar i co? Dają tyle, co dla kota. Od tutejszych to nawet głupiej śmietany nie można kupić od czasu, jak pan inżynier chce ten wiatrak rozebrać. Panie Nowacki. Przecież tak jest, co się będziemy bujać. Przepraszam bardzo, ale nie bardzo rozumiem, co ma wspólnego śmietana z tym wiatrakiem. A, to taki zabytek, proszę pani. Specjalna komisja konserwatorska ma przyjechać. A tutejsi mówią, że tam się duchy kochają. Jeden szlachcic z młynarką. Coś tam chodzi, puka. Pan inżynier nogę złamał w wiatraku. Po prostu spadłem ze schodów. No właśnie. Teraz to już nie ma więcej odważnych, żeby tam chodzić. Zaraz będzie deser. Został mi jeszcze słoik kompotu z przyjęcia dla centrali. Może warto obejrzeć ten wiatrak? Nowacki ma bzika, że to zabytek komisję sprowadza, ale chodzić sam tam nie lubi. Zresztą nic ciekawego. Boisz się? Czego? Ja tam w duchy nie wierzę. O tej porze duchy nie funkcjonują. Idziemy. Na zabytek to nie wygląda.
Chodźmy, to chyba nie ma sensu. Zaraz to obejrzę, poczekaj. Mało wymagające są te duchy. Ciemnota. Coś znalazł, Niedopałek. Duchy raczej nie palą. ale ty palisz bez przerwy. Przecież to twój niedopałek. Trzeba tu będzie wrócić o właściwej porze. O północy. Należy dostosować się do dobrych obyczajów w świecie duchów. Chodźmy stąd wreszcie. Zobaczymy, jakie pokoje nam dali. Luksusowo nie jest, ale spać można. Ty rób co chcesz, a ja się stąd nie ruszam. Jutro skoro świt trzeba wstać. Po co? Przecież rusza ta zwałowarka. Odwróć się. Potwornie wykrzywiacie te lustro jednak. To zamknij oczy. Mogę, ale mam bujną wyobraźnię. Wyjdź z pokoju. Wejdź, wejdź, już leżę. Ona? Józek, jest. Czego panowie tutaj? Pani z Warszawy, z gazety, tak? Tak, ale... To się musi skończyć. Czekaj. Można, siadajcie. Pani sama widzi, że my nie jesteśmy świnie. Widzę. Jesteśmy spokojni, grzeczni. To się musi skończyć. Czekaj. A jeść tutaj dają nam jak świniom. Co się wyrażać do pani redaktor? My tu jako delegacja od załogi. W sprawie stołówki. Chcielibyśmy prosić, żeby pani napisała, co trzeba. Jak się uczciwie pracuje, to trzeba uczciwie jeść, nie? Napisze pani szczegółowo. Napiszę oczywiście. Szczegółowo? Jasne. Mam nadzieję, że poskutkuje. To już. Możemy iść. Możemy. Dobranoc pani. Czy zgasić pani światło? Proszę. Dziękuję. Śniły ci się duchy? Młynarka czy szlachcic? Też masz pomysły. Ja? A wiesz, była u mnie delegacja robotników z zażaleniem, że tu źle karmią. Trzeba będzie o tym napisać. Tu źle karmią? Mhm. Nas nakarmili wcale. Tylko, że bardzo dawno. Słuchaj, tutaj niedaleko jest knajpka. Nie zjadłabyś czegoś? Czy ty zawsze myślisz tylko o jedzeniu? Nie zawsze. Wtedy, kiedy jestem głodny. Może tam będzie miejsce.
Panie redaktor! Prosimy do nas. Prosimy. Państwo się już znają, prawda? Chcieliśmy coś zamówić. Panna Zosia tu nie pracuje, jesteśmy jako goście. Proszę pana. Proszę pana. Panie Wacku, Słucham, panie kierowniku? państwo chcieli coś zamówić. Proszę uprzejmie. Proszę pana. Chwileczka. Tu oprócz schabowych nic nie zostało. To poproszę, tylko bez marchewki. Nie ma marchewki. Może być bez kapusty. No to poproszę 2. Służę uprzejmie. A, pan redaktor harcerz kierowca. To może coś dla ducha. Znowu o ducha? Nie, ja tylko tak sobie. Powie pan, kolega się uparł, że wytropi tę zakochaną parę z wiatraka. Nie radzę. Serdecznie nie radzę. Inżynier Kielski nogę złamał w wiatraku i ma szczęście, że się na tym skończyło. To te duchy takie niebezpieczne? Państwo się śmieją? Ciotka panny Zosi chodziła tam i chodziła. No i znaleźli nieboszczkę w tym wiatraku. Tak wyglądała, że... No to za zdrowie żywych. Może to zresztą nie duchy, tylko takie działanie psychiczne na człowieka. Może coś innego, może radioaktywność. W każdym razie nie radzę, nie radzę. A wie pani, że te duchy są już we folklorze? Jak to? Panno Zosiu, piosenka dla gości z Warszawy. Zosiu, ja proszę. Gdzie 4 wiatry z 4 stron świata na przemian wieją co siły. Ona mu miła, czeka go w kwiatach i on ją czeka jej miły. Pani Józiu, podegraj pan. Wieje wiatr zimny, z północy wieje, skrzydła obraca i trąca. Lecz im nie zimno, serc dwoje grzeje, miłość jak ogień gorąca. Zaraz się zacznie. Nie będę twoja, bo ja mnie taka, nie zrobisz ze mnie zabawki. Wiatr wiał z południa, tryby wiatraka, ciało jej darły na skrawki. Zadeły wiatry, on w bólu pętach, śmierć straszną sobie zadaje. Skrzydłem wiatraka, głowa ucięta, szepce tyś moim jest rajem. Gdzie 4 wiatry z 4 stron świata kiedyś kochanków muskały, tam zwyciężyła miłość skrzydlata, duchy na wieki zostały. Baśka? Zgaś to! Nudziłam się, więc pomyślałam sobie, że cię odwiedzę. O, znowu. Co znowu? Uderzyłam się. Po co bierzesz z sobą cały ten majdan fotograficzny? Nauk. Tutaj było kiedyś łóżeczko tej zakochanej młynarki. Nic tu nie będzie, wygłupiamy się. Wiał wiatr z południa, tryby wiatraka, ciało jej darły na skrawki. Przestań. Możemy sami odegrać te zakochane duchy. No. Ja nie młynarka, a ty nie szlachcic. Skąd to można wiedzieć? Dawaj! Co się stało? Przez te twoje duchy przegapiliśmy jak rusza z wału warka. Dlaczego mówisz szeptem? A ty?
Franek z jednej strony, Franek z drugiej! Panie inżynierze! Tak, tutaj! inżynier z tyłu! Panie Duch, wyłaź pan! Weźcie tę skrzynkę z kiełbasą. Jeszcze konserwy zostały. My tu jako delegacja od załogi. Chcieliśmy państwu podziękować, a to dla państwa na pamiątkę. Dziękujemy bardzo. Chyba o stołówce to już nie trzeba pisać. Na razie. Może zapakowali kawałek boczku z tego wiatraka. Bardzo apetycznie wyglądał. Jak boczek, to jedziemy zwrócić. Odpowiedzialny dziennikarz nie bierze łapówek. Łapówek? To po prostu dowód wdzięczności za nasz udział w tej sprawie. Za nasz Słuchaj, co to niesłychanie właściwie ważny jest? udział. Odpowiedzialny dziennikarz powinien wiedzieć, o czym pisze. Przecież prosiłaś na pamiątkę. Na pamiątkę ja? Ale co to jest? To jest węgiel brunatny. Nazywają go dobrym duchem tej ziemi. Dobry duch tej ziemi. Świetny tytuł reportażu, co? Aha. Wolałbym jednak boczek.
Za pierwsze miejsce w konkursie czytelniczym od redakcji Echa. Dla świetlicy gromadzkiej w Łabędach Małych. No, jak wam się podoba? Dosyć tych zachwytów. Bierzcie pudło i jedźcie. Macie sporo czasu. Zdążycie. No, spełniły się marzenia wieszcza. Srebrny ekran zabłądzi pod strzechy. A błagam was, zróbcie dookoła tej imprezy sporo szumu. Dobrze? Przygotowałam przemówienie, a potem zorganizujemy dyskusję. A na miejscu włączy się telewizor i pokrzyku. No chodźmy. Szkoda czasu. No, uważaj na kokardy. Tylko że tam drogi nie najlepsze, zwłaszcza po deszczu. Uważaj. Cześć. To chyba tutaj. Przepraszam. Jacek, no chodź, szybciej. No co tam? Jakiś telewizor? Nie, książki po zdoby dla naszej. Słuchajcie, nie wiecie, gdzie jest pan kierownik? Myśmy tu przyjechali, przywieźli telewizor, miało być zebranie, a tymczasem nie ma nikogo. Może przyjechaliśmy za wcześnie. Szukaliśmy kierownika. Gdzie jest? Kierownik na zebraniu. To może ktoś z biblioteki? Wszyscy są na zebraniu kółka rolniczego w Łabędach Górnych. A może ktoś ze starszych? Starsi są w kościele w Łabędach Dolnych. A wy gdzie? A my w Łabędach Małych. Tak, to się zgadza. A nie możecie poprosić kierownika, żeby po zebraniu zaraz tu przyszedł? Poczekamy na niego. Dobrze. Słucham? O co chodzi? Przepraszam, ale właśnie wracamy ze wsi. Korzystamy z niedzieli i zmieniamy ludziom książki w domu. Dzień dobry. Przyjechaliśmy z Warszawy, z redakcji Echa. I właśnie chcieliśmy się widzieć z panem kierownikiem. To ja jestem kierownikiem. O, Raczyk jestem. Rowska. Buszewski. Rowska. W takim razie pan kierownik, pani kierownik pozwoli. Prosimy bardzo. W wyniku przeprowadzonego konkursu czytelniczego zdobyliście pierwszą nagrodę. Ten oto skromny upominek mam zaszczyt w imieniu redakcji Echa wręczyć waszej świetlicy. Życzymy Państwu dobrego odbioru i dużo miłych chwil spędzonych przy naszym telewizorze. Pani wydaje się zaskoczona.
Nie wiedziała pani o naszej nagrodzie? Oczywiście wiedziałam, ale nie przypuszczałam, że to będzie... Jak ustawimy telewizor? Gdzie tu jest gniazdko? Właśnie nie ma. A to nie szkodzi, przeciągniemy z korytarza, przedłużymy sznur. Kiedy na korytarzu też nie ma. Nie ma. Jak to nie ma? Nie ma? W całym domu nie ma? Nie. A to nie szkodzi, przeciągniemy od sąsiada. Nie ma we wsi. Sąsiada? Światła. Mówiłem, że szydło wyjdzie z worka. Wcześniej czy później. No i co teraz zrobimy? Co to wszystko znaczy? Do domu, dzieci. Do domu. Nic tu po was. Nie trzeba było nic wspominać o świetle. No jakże nie wspominać? Myśmy przywieźli nagrodę. Telewizor kosztował tyle. Nie wiedzieliśmy, że nie ma prądu. W tym cały kłopot. A dlaczego się obraziła? Co to wszystko znaczy? Zaraz się wszystko wyjaśni. Bo wiecie, tu gdzie teraz jest świetlica, to ona stała na resztówce po parcelacji. Tam była szkoła i świetlica. A jak wybudowali nową szkołę uczelni przyrody, wtedy zaczęła się awantura. Bo kierowniczka świetlicy wystąpiła o przydział tego budynku na bibliotekę i świetlicę, a kierownik PGR-u chciał zaraz zagarnąć go na magazyn. No i wygrał PGR. Nie, Rada Gromadzka przydzieliła na kulturę. Dziwne. Przestań. No i co? PGR został bez magazynu. Nie, magazyn wybudowali z inwestycji. Ale kierownik PGR-u obraził się na kierowniczkę i cofnął się. Jak to? Cofnął się. 2 razy się cofnął. Światło jest daleko, za rzeką. I za 2 lata mieli założyć. Ale PGR światło ma. Już nawet zaczęli roboty instalacyjne. Kierownik chciał podłączyć światło. Ale jak ogłosili decyzję, że ma być świetlica, to się wypiął. U mnie musi być, mówi, ta sama jednostka. Ja nie mam takiego paragrafu, mówi, żeby inna jednostka. Jak się cofnął? Drugi raz? Od ołtarza się cofnął. Od ołtarza? Bo mieli się z kierowniczką żenić. Ale jak kierowniczka wygrała świetlicę, cofnął się. I wieś została bez światła, a ona bez męża. Coś takiego. No i co, i nie rozmawiają ze sobą? Nie rozmawiają. Żadnej książki od tej pory do rąk nie bierze, bo to od niej. O, to poważna sprawa. Daj spokój. A gdzie ona teraz może być? Żebym to ja wiedział. Nie przeszkadzam? Nie, skąd? Przyszła mnie pani namówić, żebym ustąpiła, czy żebym nie ustępowała? Ani jedno, ani drugie. Nie mam zamiaru mieszać się do pani prywatnych spraw. Chciałam tylko panią przeprosić. Nie myśleliśmy, że nasz prezent wywoła tyle zamieszania. Najlepiej będzie, jak go zabierzecie z powrotem. To niemożliwe. Zaprotokołowane, zaksięgowane, a poza tym światło jest konieczne. Gdyby kierownik zechciał... Niech pani nie wspomina o nim. Nienawidzę go. Rozumiem panią. Gdyby pani wiedziała, jaki ja mam los z jednym... No widzi pani. Niech się pani z nim rozwiedzie. Nie mogę. Dlaczego? Jeszcze nie pobraliśmy się. To niech go pani rzuci. Chce pani, żebym porozmawiała z kierownikiem? Ach, to nic nie pomoże. To straszny człowiek. Dużo słyszeliśmy o waszym wzorowym gospodarstwie. Chcielibyśmy obejrzeć te wspaniałości i napisać o was w naszej gazecie. No a artykuł duży będzie? Co, i zdjęcie? A, oczywiście.
No to proszę, tu jest całe nasze gospodarstwo. O, proszę, tam są warsztaty, tu jest chlewnia, a tam inkubatornia. No a tu obora. No proszę, od czego państwo chcą zacząć? No to może od obory, co? Proszę bardzo. Proszę, pani pozwoli. No, państwo trochę nieprzyzwyczajeni, ale to zdrowy zapach. No co, ładne, prawda? To są wszystko krowy rasy NCB. NCB? Tak, nizinno-czarno-białej. To są przeważnie Holenderki, ale wszystkie naszego chowu. Strasznie ich dużo. A, proszę pana, my budujemy nową oborę dla naszych jałówek. A to jest nasza rekordzistka. 5,5 tysiąca litrów mleka na rok. I to druga w województwie. A to jest nasza aktualna rekordzistka, pierwsza w województwie, 6,5 tysiąca litrów rocznie. A jaki jest ogólny dzienny udój? Co? Dzienny... A, ogólny dzienny udój 2000 litrów. A jak państwo dajecie sobie radę z dojeniem tylu krów? A to zaraz państwu zademonstruję, bo my, proszę pana, na bazie najwyższej techniki. Przepraszam. No co, zwariowaliście? Muzyka w oborze? No co, przecież jest niedziela, nie można... Zostawcie to i zakładajcie maszynki. Jeszcze nie pora. Ale przyjechali z Warszawy, trzeba im pokazać. Krów nie widzieli. Zaraz pokażę państwu mechaniczne dojenie krów. A ta muzyka to było przygotowanie? Przygotowanie? Czytałam kiedyś, że muzyka w czasie dojenia zwiększa wydajność. Metoda bodźca. A tak! Tak, my od dawna znamy tę metodę. To ja przepraszam państwa na chwilę. Po co ta okrężna droga? Nie rozumiem. Trzeba było powiedzieć jasno, o co chodzi. Spokój. Teraz już nie można. Obrazi się. Widzisz, że robię co mogę, żeby wykazać maksimum zainteresowania. No, czemu nie gracie? Raz grać, raz nie grać. O, grać. No a to? A to kto inny założy. No, puszczajcie muzykę. Muzyki nie słyszeli. Tracimy niepotrzebnie czas. Nie tracimy, tylko poznaliśmy jego słabą stronę. Słabą stronę. Każdego złapiesz na zdjęcie w gazecie. Nie w gazecie, tylko w echu. Nie rób takiej grobowej miny, uśmiechnij się. Dobra, w porządku. Proszę bardzo, państwo pozwolą. O, to jest nasza mleczna droga. Do każdego stanowiska wokół całej obory doprowadzone są przewody. W metalowych wytwarza się podciśnienie, a szklanymi płynie mleko. Maszynki mają połączenie z jednymi i z drugimi. Obciągają mleko, które dostaje się do przewodów szklanych i tędy spływa do zbiornika, który jest chłodzony mniej więcej do 4 stopni Celsjusza. To ja lepiej poczekam na słońcu. Dobrze, zaraz przyjdę. Proszę pana. Słucham? Ja chciałem jeszcze z panem porozmawiać po męsku. Myśmy tu przyszli właściwie po to, aby pana prosić, żeby pan dał prąd dla świetlicy. No nie rozumiem. Widzi pan, no wszystkim już wiemy. No dobrze, ale po co mam prąd? Nasza redakcja ufundowała nagrodę. Telewizor. I oni go zdobyli. Teraz nie mogą z niego korzystać. Nie, nie dam. Musi pan zrozumieć tamtych ludzi. Przecież światło jest potrzebne. Mówiłaś coś? Co? Nie, nic. Zmarzłeś. Nie, skąd? Przeciwnie. Bardzo mi gorąco. Powiedziałam mu wszystko. No i co? Nie zgodził się. Wszystko zepsułeś. Gdzie on teraz jest? Poszedł gdzieś.
Ale jeśli chcesz, możemy go odszukać, tylko z góry uprzedzam, że to nic nie da. Nie, ja już mam dosyć tej twojej dyplomacji. Idź do Syrenki, zaczekaj na mnie. Proszę pana, jakiej rasy są te kurczęta? O, naprawdę to panią interesuje? Bardzo. No to proszę. No, widzi pani, te białe to są leghorny. O, a te brązowe to karmazyny. A to wszystko było ukartowane przeciwko mnie, prawda? Przeciwko panu kto to powiedział? Świetlica zajęła pierwsze miejsce w konkursie czytelniczym. I to podniosło autorytet kierowniczki, tak? A wie pan, co będzie, jeżeli zainstaluje się telewizor? O, to po moim trupie, proszę pani. Ludzie przestaną czytać książki, a zajmą się programami telewizyjnymi. I tak pięknie zorganizowana akcja kierowniczki przeciwko panu skończy się. Myśli pani? Pan będzie bohaterem, bo pan dał światło. A, i moje zdjęcie będzie w gazecie, tak? Na pewno. Daje pan prąd? Daję. Słowo? Co? A, zgoda. Ale jeszcze dziś. Tak, dziś. Ojej, dziś. Wołał? Cześć. Słuchajcie, zbliża się 1 maj. To chciałem was do odznaczenia. Pan coś potrzebuje z magazynu, co? Nie macie tam drutu elektrycznego 10 kwadrat? A nie, skąd? Nie ma. Nie, ale sprawdźcie. Ale nie ma co sprawdzać, przecież wiem, co mam w magazynie. Jak mówię, że nie ma, to nie ma skąd. Tak. A w związku z tym 1 majem to może by medal jakiś? Przecież ja medal już mam. W zeszłym roku dostałem. Aha, prawda. No a może premia jakaś, co? Nie no, premię to ja chyba dostanę czy tak, no nie? A tak. A wiecie, że prasa przyjechała? Echo? Prasa? No. Nie, a co oni o mnie by tam mogli napisać? No, zawsze mogą zdjęcie wasze zrobić w gazecie. O, widzicie, ten długi doskonale robi zdjęcia. Kierowniku! No może tego drutu to by się trochę i znalazło. No i co? Wszystko w porządku. Przekonałam go. W jaki sposób? W bardzo prosty. Powiedziałam mu, że telewizor w świetlicy zniszczy cały dorobek czytelniczy. Przecież to nieprawda. Żadna telewizja ani kino nie zastąpią książki. Nie wierzę, żeby on był aż tak naiwny. On nie, ale ty. Przecież jemu chodzi tylko o pretekst. Jaki? Żeby się do niej zbliżyć, a ja mu ten pretekst dałam. To znaczy, że on ją kocha. Oczywiście, ona jego też. Nigdy nie przypuszczałam, że tu chodzi o wielką miłość. Tete, nie tu, tylko tam. Dziękuję. A niech pani powie tej swojej kierowniczce świetlicy, że my kabel przeprowadzimy tylko do granicy PGR-u. A potem to już niech oni sami. Jest niedziela, ja nie mam ludzi. Dobrze, powiem. Dziękuję. No dobrze, dobrze. Dalej. Dobra. Pan kierownik bardzo panią prosi o pomoc. Dzisiaj jest niedziela, nie ma ludzi. No ale co my możemy? Zobaczę, może ktoś jest w świetlicy.
Gotowe. Myślałem, że ten stary grat już nie wytrzyma. Dobra. No, czego się pani jeszcze martwi? Ma pani już prąd dla tej swojej świetlicy i w porządku. Kolega pogniewał się na mnie. Miał przyjechać po mnie samochodem i nie ma go. Aha. A dokąd pani miała jechać? Do świetlicy. Zapraszamy pana. Na otwarcie telewizora. Tak to? No tak, wszyscy czekają. Aha. Więc to było znowu przeciw mnie, tak? Nie. No. Słuchaj, co ja im mam powiedzieć? No, powiedz im coś o gospodarstwie rolnym. To ona się obrazi. To powiedz coś o kulturze. To on się obrazi. To powiedz i o jednym, i o drugim. Dobra. No co, znowu zmowa przeciwko mnie, tak? Ale O nie, nie, skąd? nie, prosimy. A proszę. W takich przypadkach zwykło się mówić o złotych rękach starych mistrzów, ale tu przecież przeciętny wiek załogi nie przekracza jeszcze 30. Pracownicy stoczni Komuny Paryskiej. Dzięki nim technika budowy statków osiągnęła w Gdyni najwyższy światowy poziom. W suchym doku celem lepszego wykorzystania jego powierzchni montowano jednocześnie 3 jednostki. Drobnicowiec Lenino, trawler zamrażalnię Tarpan i potworka, czyli połówkę następnego 10-tysięcznika. Uroczystość wodowania jest więc dzisiaj potrójnie emocjonująca dla załogi stoczni i zaproszonych gości. Proszę przystąpić do czynności wodowania. Rozbrzmiewa sucha formułka oznaczająca nadejście tego najważniejszego momentu. Nieście w świat sławę polskich stoczniowców i marynarzy. Życzymy wszyscy zgodnie z tradycją nowym statkom spod biało-czerwonej bandery. Oto miejsce, gdzie po raz pierwszy w Polsce runęły barykady dzielące czytelnika od książek. Biblioteka Ludzkiego Domu Kultury, czyli sam na sam z literaturą. Każdy może sobie dowoli buszować po półkach, kartkować, przeglądać. Trzeba tylko dla porządku pozostawić na miejscu wyjętej książki specjalną zakładkę. Co tam też śpiewają te nasze dzieci w przedszkolu? Ano śpiewają, najpierw zgodnie z programem oficjalnym. Będzie słońce zawsze mniej, będzie zawsze mniej, będzie mama zawsze mniej, będę... A potem już indywidualnie i dobrowolnie. Jabłuszko pełne snu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko pełne snu, jabłuszko pełne snu. Proszę nie narzekać na dykcję, nie gorsza niż na polskich estradach. Zachowalu bis i zaśpiewa dalej w księżyca. Dali walentynę twisty. Mówiłam ci jak dziecku, po łóżku, po niemiecku. Perfuma nie jest po to, by się pił. A ty mnie wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co wtedy całowałeś tak? Prosiłam godzinami, byś przestał jeść palcami. Mówiłam co spasiba, co pardon, a ty mnie precz wygnałeś i tam to pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Wbijałam w łeb jak dziecku, po rusku, po niemiecku. Nie po to jest perfuma, byś ją pił, a ty mnie precz wygnałeś i tam to pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Przytyłeś mi ty łotrze, bo miałeś według potrzeb. Czy dziś obywatela na to stać? Tak, a ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Ty jesteś kawał drania, to nie do wytrzymania. Na diabła mi potrzebny taki chłop. Wystawię ci rachunek za lift i opierunek, za każdy pocałunek. Zapłać albo wróć.
Nic nie rozumiem, co oni tu piszą. Dziękują za telewizor i prąd. W ogóle pierwszy raz w życiu o tym prądzie słyszę. O co tu chodzi? Jakiś spór z PGR-em? No i co my mamy z tym wspólnego? Nie czyta pan własnej gazety? Wiecie, że mnie nie było przez 2 dni. Aha, byłbym zapomniał. Tu jest dla was zaproszenie na ślub. Kierownik PGR-u żeni się z kierownikiem świetlicy. Któryś z nich chyba musi być kobietą. Główna rzecz ruszyć bez falstartu. Nie za wcześnie, nie za późno. Tam się przygotowuje wodowanie jakiegoś jubileuszu. Nie rozumiem. No jakaś milionowa czy 2-milionowa tona. W każdym razie trzeba o tym napisać. Jasne? Jasne, oczywiście. Materiał rekordowo zwarty, ale wymowny. I jak zwykle trójskok. Ludzie, fakty, cyfry. Weźcie redakcyjny wóz. Chyba do Gdańska taniej będzie pociągiem. Nie mamy funduszy na pociąg. Na benzynę mamy, bo to z innego paragrafu. Nie śmieszy was to? Nie, też nie. Ja nie mogę jechać. A cóż to za walkover? Ja mam... Pojedzie ktoś inny. Nie przesadzasz z tym paleniem? Można się udusić. Rozmowny to ty nie jesteś. Może byś w końcu powiedział, o co ci chodzi. Jeżeli nie możesz ze mną pracować, to powiedz. A nie patrz na mnie bawolim okiem. Może ci dym przeszkadza, Basiu? Och, Janku, gdybyś mógł się ograniczyć. Ależ oczywiście, Basiu, już gaszę. Znakomicie prowadzisz, Janku. Och, Basiu, przesadzasz, po prostu trochę wprawy. Przestań wreszcie do jasnej. Ząb mnie boli, rozumiesz? Ząb, ząb. Mogłeś od razu powiedzieć. Przepraszam. Bardzo cię boli? Trzeba było wziąć Veramon. Brałem 3. Szałwią pukałeś? Płukałem szałwią, koniakiem. Jak palisz, to ci lżej. Trzeba iść do dentysty, wpadniemy po drodze. Zanim się zorientujesz, będzie po wszystkim. To znaczy po czym? My do pana doktora. Pan doktor o 12 ma odprawy Frontu Jedności Narodowej. O 12:30 ma posiedzenie szkoły świeckiej, a zaraz potem wybory do zarządu TRZZ-u. Jak nie będzie kworum, to może niedługo będzie. Jak będzie kworum, to też będzie, ale nie wiadomo kiedy. Jak to nie wiadomo? Nigdy żeście na zebraniu nie byli?
Wyborczy? Jedziemy. Prowincja. Zatrzymaj się. Czy my wreszcie dojedziemy? Właśnie dojechaliśmy. Zachowuj się po męsku. Wysiadamy. Wiesz? Mniej boli. Znacznie mniej. Właściwie to już prawie wcale, całkiem przeszło. Nie szkodzi. Ale daj spokój, nic mnie już nie boli. Szkoda czasu, w stoczni czekają, przyjedziemy tu później. Nie boli? Przecież widzisz. Jak chcesz, w końcu to twój ząb. Właśnie. Idziemy na górę? Oczywiście. Najpierw trzeba pójść po kaski ochronne. A bez kasków nie wolno? Przepisy. Aha. Zimno będzie. Może pani włożyć na czapkę. Co tam jest? Hala prefabrykacji. Można zobaczyć? Oczywiście. Sprężone powietrze, energia elektryczna, tlen, acetylen, można powiedzieć nerwy budującego się statku. Do statku? Nerwy! Nerwy! Szerzej, proszę. Otworzymy kanał. Szerzej, proszę. Spokojnie. Przecież nie boli. Boli jednak. Oj, boli pani doktor, boli. Jedziemy. Ja muszę zdjęcia. Jedziemy. Nie.
Wiesz? Wiem, już nie boli. O właśnie. Tym lepiej wysiadamy. Dobrze. Ale ja pójdę sam. Ostatecznie to mój ząb. No właśnie. No. Tutaj nie mieszka żaden dentysta i nigdy nie mieszkał. No wiesz, byliśmy tu przed godziną. Tabliczki też nie ma. A była? Była, ale nie ma. A to na pewno tutaj? Jasne. Na co czekasz? Jedziemy. Do stoczni? Nie, do dentysty. Chyba nie sądzisz, że w całym Gdańsku jest tylko jeden dentysta. Chyba nie. Stań no. Co to, taksówka? Stań, jedź, stań, jedź. Patrz, tu jest taka sama tabliczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałam zamówić szyndzik. Chwilowo nie przyjmujemy. Nie ma nad czym robić. Może w przyszłym tygodniu. Tylko jeden z takim tekstem. Stanisław Szubiakiewicz, lekarz dentysta. Znowu? Jak to znowu? Przecież zrobiłem 3 na zapas. Można zadzwonić? Proszę. W książce telefonicznej nie ma. Pewnie go nie stać na telefon. Dentystę? Po co masz 3 tabliczki? Dlaczego nikt go nie zna tam, gdzie była tabliczka? O co tu właściwie chodzi? Może gdzieś wiszą te inne tabliczki? Moglibyśmy poszukać. Jak twój ząb? Ale dziękuję, świetnie. Tylko widzisz, szukanie tych tabliczek jest zupełnie niepotrzebne. Zupełnie nie masz zmysłu dziennikarskiego. Mam, ale Co ale? widzisz, ta tabliczka wisi tam, gdzie byliśmy, tylko po drugiej stronie ulicy. Dlaczego od razu nie powiedziałeś? Jedziemy. Przecież tu nic nie ma. Przed nami, Gdzie? tam, z lewej strony. Przecież nie będę stała naprzeciwko. Podejdziemy piechotką. No, no. Czasami masz pomysły. Poczekaj tu na mnie. Przecież ja jestem pacjentem, a nie ty. Tak, ale nie wiadomo. Co? No to idź. Ja do pana doktora. Pan doktor nie przyjmuje. No? Coś nie tak. Pan doktor nie przyjmuje. A przy drzwiach facet mojego wzrostu, tylko 3 razy szerszy. To co? Nic.
My w sprawie resekcji już po rentgenie. Proszę. Źle zaczęliśmy. Mają hasło. To już jest coś. Poza tym okna mają zasłonięte. Co robimy? Najpierw trzeba pomyśleć. To ty myśl, a ja tam wyjdę. Czekaj. Sama nigdzie nie pójdziesz. A ty wszystko zepsujesz. Ten facet w drzwiach cię widział. No to zdejmę czapkę, postawię kołnierz. Dokąd idziesz? Zamknąć wóz. A może jednak... Co? A, chodźmy. My w sprawie resekcji, już po rentgenie. Proszę. Panie. Pan do mnie? Tak. To znaczy nie. Przepraszam. 22 czarne, parzyste. Panie, panowie, proszę obstawiać. Petworze. Koniec obstawiania. Rien na wapli. Jedenaście czarne. Witam państwa. nieparzyste. Ile wymienić? 500. Na razie. Służę uprzejmie. 304,50. Proszę obstawiać. Proszę bardzo. Petworze. Chodźmy stąd. Nie możemy tak od razu, musimy zagrać. Panie, panowie, koniec obstawiania. Rien na wapli. Osiem czarne, parzyste. Panie, panowie, proszę obstawiać. Petworze. Obstawię. Nie umiem. Panie, panowie, koniec obstawiania. Rien na wapli. Czternaście czerwone, parzyste. Chyba wygraliśmy. Graj dalej. Panie, panowie, proszę obstawiać. Petworze. Przepraszam, mogę pana prosić o ogień? Koniec obstawiania. Rien na wapli. Dwadzieścia trzy czerwone, W przedpokoju jest telefon. nieparzyste. Zdaje się, że wygrałam. Szybciej. Panie, panowie, proszę obstawiać. Proszę obstawiać. Petworze. Panie, panowie, koniec obstawiania. Rien na wapli. Niestety, proszę pani. Telefon nieczynny. Mam nadzieję, że to nic pilnego. Nie. To świetnie. Panie, panowie, proszę obstawiać. Proszę obstawiać. Petworze. Panie, panowie, proszę obstawiać. Proszę obstawiać. Petworze.
Panie, panowie, koniec obstawiania. Rien na la plus. Dwa czarne parzyste. Koniec gry. Dlaczego? Ja mam dobrą pasę, chcę grać dalej. To przeciw regułom. Przykro mi, ale tutaj reguły ustalam ja. Nie mam zaszczytu znać państwa i dlatego chciałbym wiedzieć, kto państwa do nas skierował. Pan Nowak. Nie trafił pan. Wśród naszych gości nie ma pana Nowaka, choć to niewątpliwie popularne nazwisko w Polsce. Szefie. Chwileczkę. Mam nadzieję, że się jakoś porozumiemy. Spróbować można. Przypuśćmy, że państwo zapomną o tej wizycie i wszystkich jej szczegółach. No na ile by pan ocenił taką uprzejmość? A na ile pan ocenia dochód z tego przedsiębiorstwa? Mam na myśli jakiś stały procent. Chyba pan przecenia trochę. Zresztą jak pan widzi, nie odczuwam braku wspólników. Szefie. Jeszcze nie teraz. No więc? Pozwoli pan, że się naradzimy? Oczywiście. Co ty wyrabiasz? Uśmiechnij się. Naradzamy się przecież w sprawie łapówki. Co teraz będzie? Musimy to przeciągnąć jak najdłużej. Teraz twoja kolej. Podaj jakąś sumę i kłóć się. Janku. Jak się pan czuje? Chyba jesteśmy w porę. Jak to się stało, że panowie przyszli? Pan był łaskaw zaparkować wóz w poprzek ulicy.
Zawiadomił nas o tym jakiś kierowca, a za wycieraczką znaleźliśmy krótki liścik do nas. Pozbierajcie te pieniądze i ruletę. Tak zwane dowody rzeczowe. Chwileczkę. Brakowało mi pana do kompletu. Magnetofonu wprawdzie nie było, tylko ta drobnostka z paroma zdjęciami. Doprawdy należą się panu gratulacje. Wyprowadzić. Chociaż, żebyście państwo docenili milicję, czuję się w obowiązku poinformować, że coś niecoś wiedzieliśmy. Brak było dowodów. O, te dowody są zbyteczne. Jego, proszę pana, cały dzień ząb boli. Mam znajomego dentystę. Wie pan, wizyta u dentysty to nic przyjemnego. Może mu jakoś przejdzie.